11 listopada to data ważna dla wielu krajów. Angola obchodzi swoje święto niepodległości, na Malediwach świętuje się Dzień Republiki, we Francji czy w Nowej Zelandii obchodzi się rocznicę rozejmu, w USA jest wtedy Dzień Weteranów, a w Chinach podobno jest wtedy Dzień Singli. W Polsce też mamy wtedy swój ważny, wielki dzień, bo to właśnie 11 listopada Polska obchodzi święto niepodległości. Co takiego magicznego ma w sobie ta data, że przyciąga do siebie aż tyle różnych świąt, aż tyle różnych krajów? Może po prostu wszyscy chcą mieć jeden dzień wolnego między wakacjami, latem, a świętami Bożego Narodzenia? Nie jest to wykluczone. W Polsce ta data jest bardzo ważna i zaraz opowiem Wam dlaczego i co się wtedy stało, bo to, że obchodzimy święto niepodległości wiedzą prawie wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą dlaczego akurat wtedy. I czy zawsze tak było? Czy zawsze obchodziliśmy nasze święto niepodległości 11 listopada? Co robimy dzisiaj 11 listopada? Jak świętujemy naszą niepodległość? O tym wszystkim w dzisiejszym filmiku. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast dla tych, którzy uczą się języka polskiego. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że wciąż możesz zapisać się na mojego Patreona i będziesz wtedy mieć dodatkowe ćwiczenia i listy słówek do tego filmiku. Poza tym, jeśli wybierzesz wyższy próg subskrypcyjny, to czeka Cię jeszcze więcej atrakcji, bo będziesz mieć dodatkowe filmiki, dodatkowe podcasty, grupę na WhatsAppie czy spotkania na Zoomie. To wszystko w opisie filmu, więc koniecznie tam zajrzyj, a my zaczynamy dzisiejszy filmik o święcie niepodległości. 11 listopada 1918 roku doszło do bardzo ważnego wydarzenia w dziejach całego świata. Pewnie wiesz już, o jakim wydarzeniu mówię. Oczywiście chodzi mi o rozejm we francuskim Compiègne. Rozejm to po polsku taki układ, który zawieramy po wojnie, po walce. I właśnie do takiego rozejmu doszło 11 listopada w 1918 roku pomiędzy państwami Ententy, bo tak nazywamy sojusz pomiędzy Francją, Wielką Brytanią a Rosją, Ententa, a Cesarstwem Niemieckim. Ten rozejm oznaczał, że jest koniec I wojny światowej. Spokojnie, za chwilkę będzie trochę mniej historii, ale żeby dotrzeć do historii Polski, musimy wytłumaczyć to, co działo się na świecie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tego dnia w Compiègne podpisano coś, co zmieniło dzieje Polski. W tym właśnie rozejmie te strony ustaliły między sobą, dokładnie był to artykuł 12, że wojska niemieckie muszą zostać ewakuowane, muszą wyjść z terenów takich państw jak Austro-Węgry, Rumunia, Turcja i dawne Imperium Rosyjskie. Wiem, nie wymieniłam Polski, ale to dlatego, że Polska nie istniała wtedy na mapie świata. Polska od 123 lat była tylko w sercach narodu, ale nie istniała formalnie na mapie świata, na mapie Europy. Pewnie wiesz, ale w 1795 roku był trzeci rozbiór Polski. Państwa sąsiadujące z Polską zabrały tereny Polski. Trudna teoria, ale w praktyce znaczyło to, że Polska znowu była niepodległa, że Polska znowu mogła istnieć. Tego samego dnia, czyli 11 listopada 1918 roku, Józef Piłsudski, zaraz powiem trochę więcej o tym, kim był Józef Piłsudski, przejął władzę nad wojskiem z rąk Rady Regencyjnej. Dlaczego to było ważne? Dlatego, że Rada Regencyjna to był specjalny urząd,
który powstał w Polsce, kiedy Polska nie istniała formalnie na mapie świata. Został on powołany przez władze niemieckie i austro-węgierskie po to, żeby zastępować w naszym kraju monarchę, czyli króla. Więc Rada Regencyjna była symbolem naszej zależności od innych krajów. A Józef Piłsudski przejął władzę nad wojskiem i później też nad krajem właśnie z Rady Regencyjnej. Józef Piłsudski był wtedy bardzo ważną osobą dla naszego kraju. 10 listopada, czyli dzień przed podpisaniem rozejmów Kąpień, Józef Piłsudski wrócił z niewoli do Warszawy. Tak jak mówiłam, 11 listopada objął władzę nad wojskiem, ale już później objął władzę nad krajem i stał się naczelnikiem państwa. Mimo że Piłsudski był wtedy ważną postacią w kraju, to nie wszyscy zgadzali się z jego poglądami i nie wszyscy chcieli, żeby to właśnie 11 listopada był uznawany za święto niepodległości, za najważniejszy dzień w naszym kraju. Właściwie nawet osoby, które bardzo zgadzały się i bardzo popierały Piłsudskiego, wolały, żeby był to 10 listopada. 10 listopada, czyli powrót Piłsudskiego z niewoli, marszałka Piłsudskiego z niewoli. Z kolei środowiska, które nie zgadzały się z Piłsudskim, wolały, żeby ten najważniejszy dzień w kraju był obchodzony 7 listopada. To była kolejna propozycja, bo właśnie 7 listopada inna istotna osoba w polityce naszego kraju, Ignacy Daszyński. Ignacy Daszyński utworzył właśnie 7 listopada tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej w Lublinie. Trudna nazwa. Pech chciał, że dopiero w 1937 roku oficjalnie uznano, że święto niepodległości będzie obchodzone 11 listopada. Dlaczego pech? Dlatego, że tak jak wszyscy wiemy, w 1939, czyli 2 lata później, wybuchła II wojna światowa, co oznaczało, że obchody święta niepodległości były utrudnione. Polacy nie mogli wtedy świętować swojej niepodległości. Robili to w konspiracji, robili to po kryjomu, czyli tak, żeby nikt tego nie widział, ale było to zakazane. Teoretycznie nie można było świętować wówczas niepodległości. A w 1945 roku, czyli po zakończeniu II wojny światowej, władze komunistyczne w ogóle zniosły święto niepodległości, zniosły, czyli zlikwidowały, anulowały. Znieść coś to znaczy anulować, zlikwidować, na przykład znieść prawo, znieść obowiązek, tutaj znieść święto niepodległości i ustanowiły inny ważny dzień dla Polski, który był obchodzony 22 lipca. Polacy musieli jeszcze czekać wiele lat, bo dopiero w 1989 roku ostatecznie powrócono do tych ustaleń, do tych zapisów z 1937 roku i wtedy Polacy mogli znowu obchodzić swoje święto niepodległości 11 listopada. 11 listopada od 1989 roku to też dzień wolny od pracy i dzień wolny od szkoły. To znaczy, że w tym roku mamy długi weekend. W języku formalnym możemy mówić, że dzień jest ustawowo wolny. Ustawowo wolny od pracy i ustawowo wolny od nauki, od szkoły. To znaczy, że jest jakaś ustawa, jest jakiś przepis, zapis w prawie, który mówi, że wtedy ludzie nie idą do pracy, nie mają obowiązku iść do pracy i nie mają obowiązku iść do szkoły. 11 listopada dzieje się wiele różnych rzeczy. Jest organizowanych wiele różnych wydarzeń, żeby upamiętnić ten szczególny dzień dla naszego kraju. Jest organizowany Marsz Niepodległości, ale poza tym jest też organizowany co roku bieg. W Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje się na przykład koncert niepodległości.
Każde miasto organizuje też swoje specjalne obchody, swoje atrakcje, na przykład festiwale, koncerty, pikniki, parady i tak dalej. Zawsze też ten dzień upamiętnia się w szkole. Pamiętam, że w szkole zawsze coś działo się z tej okazji, zawsze było jakieś spotkanie, zebranie, zawsze rozmawialiśmy na temat niepodległości, każda klasa coś przygotowywała, więc ten dzień jest naprawdę dla nas ważny. Nie wiem, jak jest w Waszych krajach, czy święto niepodległości też wiąże się z tym, że są różne atrakcje w kraju, różne marsze, czy też w szkołach są organizowane jakieś wydarzenia? Koniecznie daj mi znać w komentarzu, jak jest w Twoim kraju. W Polsce jest to dzień bardzo ważny dla wszystkich. Ugrupowania są różne, ale mam wrażenie, że to właśnie 11 listopada każdy wyraża swoją miłość do naszego kraju na swój sposób. Niektórzy poprzez Marsz Niepodległości, inni przez bieg, jeszcze inni przez festiwal czy koncert. I to jest w tym dniu bardzo piękne. Bardzo dziękuję Ci za to, że obejrzałeś ten odcinek o historii naszego kraju, o historii mojego kraju i zachęcam Cię do tego, żebyś pogłębiała informacje na temat historii Polski, bo moim zdaniem jest bardzo, bardzo ciekawa. Jeśli podobał Ci się ten temat i jeśli podoba Ci się, kiedy mówię trochę więcej o historii, to daj mi znać w komentarzu. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Pamiętaj o możliwości skorzystania z Patreona, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję. Pa, pa.